Cześć, dzień dobry. Mówi Dorota Frajtak z kreatywnie.com. Dziś mam dla Ciebie kolejną zawieszkę świąteczną, która powstała z resztek. Zanim przejdziemy do filmu, koniecznie naciśnij subskrybuj i dzwoneczek, żeby wiedzieć o każdym moim najnowszym filmie i zapraszam Cię również na moje media społecznościowe, bo tam znajdziesz więcej treści inspiracyjnych. Działamy dzisiaj z PowerTexem. Jest to PowerTex w kolorze białym. Kolory w PowerTexie mają nazwy angielskie, ale staram się je również tłumaczyć, żeby łatwiej je było wyszukać. No i pracuję z patyczkami sklejonymi za pomocą kleju do drewna, kleju hobby, które przygotowałam sobie wcześniej. PowerTex w kolorze białym pełni tutaj dwie funkcje. Pierwsza z nich to jest oczywiście gruntowanie i wybielanie, ale również dzięki temu, że PowerTex jest dosyć mocnym tworzywem, ono również stabilizuje te moje patyczki tak, że jestem pewna, że na pewno się nie rozkleją i nie rozpadną, nawet jeśli są nierówne. Kiedy sobie ta moja podstawa patyczkowa schnie, za pomocą papieru ryżowego i papieru stone, czyli mineralnego, przygotowuję moją ozdobę. Czyli wycinam dwa kółeczka tej samej wielkości. Wybrałam sobie motyw takiego pejzażu zimowego i zainspirował mnie dokładnie ten ptaszek, który tam przelatuje z jemiołą, jeśli się nie mylę, albo z jakąś inną roślinką. Papier ryżowy sklejam z podstawą, z tym papierem mineralnym za pomocą kleju do decoupage. Dzięki temu będę miała pewność, że mój papier ryżowy będzie pięknie widoczny, że wydobędę wszystkie kolory, a na dodatek będzie mi łatwo przykleić ten papier stone do patyczków. I powiedziałam, że zainspirował mnie ten ptaszek, dlatego że postanowiłam stworzyć rodzaj takiej ramki w kształcie gniazdka. Wykorzystuję zamiast kleju PowerTex, bo jest on również klejem, i do PowerTexu w kolorze białym dołożyłam nici. To są nici, które w nazwie PowerTexowych produktów nazywają się Power Cotton, czyli po prostu bawełna. I te nitki nasączam bardzo dokładnie PowerTexem. Niestety trochę przesadziłam z jego ilością. Kiedy jest go mniej, da się je dużo ciekawiej tak jakby postrzępić. No ale jakoś tutaj działam, dokładam i tworzę rodzaj ramki, takiej ciekawej ramki wokół motywu zimowego w kształcie gniazdka. Do tej ramki dołożę również kuleczki. Kuleczki w rozmiarze średnim i małym stanowią rodzaj dodatkowej takiej inspiracji kształtem dodatkowego elementu strukturalnego i dzięki nim można również tą strukturalność jakby pocieniować, czyli większe i mniejsze kulki, ta gradacja jest tutaj potrzebna. Możesz też dołożyć śmiało tekturkowe gwiazdki i różnego rodzaju inne ozdoby, które dadzą Ci ciekawy strukturalny efekt. Przygotuję sobie z folii aluminiowej albo z papieru można to zrobić kółeczko, dzięki któremu przykryję mój motyw, zanim przejdę do następnej czynności, czyli przykrywam papier, mimo że był pomalowany klejem, warto go zabezpieczyć i spryskuję wszystko obficie za pomocą patyny Bister. Powiedziałam obficie, czyli może się zdarzyć, że mi się popryska również niestety mój zimowy motyw, ale tym się zupełnie nie przejmuję. Za pomocą mokrego pędzla ja sobie to wykorzystam jako cień, jako kolorystykę, jako dodatkowy motyw i tak sobie to pozostawię. Po wyschnięciu zabieram się za farbę kredową i za pomocą techniki suchego pędzla, za pomocą pędzla Standarino kładę go i pocieram tę moją strukturę tak, żeby ją ponownie wybielić i wydobyć wszystko to, co jest strukturalne, czyli nitki i kuleczki. Warto to powtórzyć 2-3 razy, dlatego że patyna Bister odrobinę farbuje za każdym razem farbę kredową do pewnego momentu. Ja sobie też to czasami robię za pomocą białego PowerTexu,
dlatego że biały PowerTex nie poddaje się tak łatwo farbowaniu, ale jednocześnie trudno nim uzyskać efekt suchego pędzla, dlatego wykorzystuję go na samym końcu, żeby wydobyć już tylko te najbardziej wystające kuleczki. Pozostało mi zabezpieczenie papieru ryżowego, to już widziałaś u mnie na filmach. Używam lakieru 3D, dlatego że nie chce mi się lakierować tego 20 razy. Lakier 3D wylewam w środku w dosyć dużej ilości, tak żeby powstała szklista, taka szklanka, tak jakbym lakierowała to 20 razy. Pozostawiam to na 24 godziny do wyschnięcia. Pamiętaj, że zanim zabierzesz się za bielenie, też warto odstawić całą dekorację na 24 godziny. Kiedy mój lakier 3D zaczyna wysychać, mogę jeszcze dorobić ze sznureczka zawieszkę. Robię sobie najpierw kokardkę, a kiedy ta kokardka będzie gotowa, przykleję ją z lewej strony za pomocą małych kartoników papieru i za pomocą kleju ekspresowego. To mi pozwala na takie bardziej stabilne umieszczenie tych sznureczków, tak żeby moja dekoracja była, no żeby można ją było po prostu powiesić bez zastanawiania się, że zaraz mi sznurek odpadnie. W tym roku to jest mój sposób na to, żeby zastąpić kartki z życzeniami. Zawieszkami obdaruję osoby, którym chciałabym podziękować za to, za wsparcie tegoroczne i za pomoc przez cały rok. Mam nadzieję, że ta inspiracja na ostatnią chwilę Ci się spodoba. Koniecznie daj znać, jakie dekoracje w tym roku Ciebie zainspirowały, co do tej pory udało Ci się zrobić, czy zabierasz się za bombki w tym sezonie, czy też nie. A jeśli za bombki, to za jakie? Mam nadzieję, że ten projekt, który jest projektem, tak można powiedzieć, recyklingowym, czyli który powstał właściwie z resztek po innych dekoracjach warsztatowych, które prowadziłam w tym roku, będzie dla Ciebie ciekawy. I wydaje mi się, że można go rozwinąć również do dekoracji decoupage 3D, które umieszczę w środku, dekoracji chociażby z ptakiem w gnieździe. Można ten temat pociągnąć jeszcze na wiele różnych sposobów, a teraz koniecznie opuść to miejsce, przestań patrzeć w monitor, biegnij do swojej pracowni, do swojego biurka i zacznij tworzyć z myślą o bliskich, o świętach i o tym, że kreatywność jest konieczna w dzisiejszych czasach, żeby złapać dystans do codzienności, żeby poradzić sobie z emocjami i ze wszystkim, co nam się w życiu przydarza. Pozdrawiam Cię serdecznie i świątecznie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!